Czekamy na Ubera, aby udać się w kolejną daleką podróż po kolejnej nieprzespanej nocy. W dworze piździawa i dekoracje świąteczne. Zimno. Turkisz mi wkurzył. Nie będziemy już Turkiszem latać. Turkisz nas wkurzył, bo nie dał nam żadnych miejsc, nie mogliśmy się odprawić online, a teraz po prostu siedzimy i ze Stambułu też nie mamy w ogóle miejsc, bo jesteśmy na stand-by'u, bo może jest overbooking albo nie wiem, ale znaleźliśmy bar, jest śniadanie, spoko, nie za drogie oraz przegródki fajne. Więc jesteśmy odgrodzeni od innych pasażerów. Mamy niestety trochę opóźnienia, ale nareszcie udało się wylecieć do Stambułu. Niestety nie mamy przydzielonych miejsc, bo były jakieś problemy operacyjne. Online się nie dało, bo aplikacja odmawiała bez wizy, której w sumie nie ma do Australii, tak czy siak. No i teraz w Stambule mamy się upomnieć o miejsca. Jesteśmy na stand-by'u. Mieliśmy tam tylko 1,5 godziny na przesiadkę, teraz po tym godzinom opóźnienia nie wiem, czy nie będziemy mieli tylko pół, ale nadal trzeba iść kupić Campari. A skomentuję tego nawet. Witamy w Stambule. Musimy iść do transfer desku. Pani mówiąca po polsku gdzieś nas przepędziła, bo nie mamy biletu do Sydney. Normalnie byśmy już poszli do samolotu, który odlatuje za 40 minut, ale nie mamy biletu, bo jesteśmy na stand-by'u. No i trzeba szukać jakiegoś transfer desku, który nie wiadomo gdzie jest i w ogóle. No i teraz Iza jest nadal na stand-by, a ja mam miejsce i ona nie ma miejsca, ja mam miejsce. Idziemy, a jeszcze jest kontrola security do zrobienia po drodze. Nie mam pojęcia czemu. Nerwy, czy dostanie miejsce Iza, czy nie. A najgorsze, że na całym lotnisku nie ma Campari. Chyba się udało. Chciałam tylko powiedzieć, że schudłam to, co przytyłam przez święta. Miałam taki stres w tym momencie i będziemy siedzieć osobno, ale najważniejsze, że w jednym samolocie. I znów jesteśmy w Kuala Lumpur, znów tylko na godzinę 20 minut, znów musimy wysiąść i przeskanować bagaż. No kochanie, witamy w Sydney. Jak się czujesz? Dobrze, złapałem ładne widoki po drodze, jak lądowałem, widziałem Sydney, centrum operę, także było O, super. naprawdę?
No, Wow, miałeś dobre miejsce. Ja tu siedziałam w środku, to nic nie widziałam. miałem przy oknie miejsce, które było do dupy przez 95% lotu i na końcu było spoko. Moje miejsce przy oknie się przydało na koniec. Widziałem bardzo ładny widok opery i różnych budynków w centrum Sydney. Miło było zobaczyć to z samolotu. A kochanie? Ja podczas lądowania jeszcze sobie ucięłam małą drzemkę i nie widziałam lądowania. Wykupiłeś wszystkie Campari, a dlatego już sprowadzenie do Stambułu Campari. Ostatnio chyba kupiłeś z 5 czy 6 butelek. Próbujemy tu znaleźć Campari właśnie, bo w Stambule nie było, bo podobno Iza mówi, że wykupiłem ostatnie całe. No i tyle. Tutaj była niezła cena, lepsza niż w sklepie w Europie, ale zobaczymy. Ostatecznie dostaliśmy buteleczkę za $47. 47, dobra cena, jak na Australii. No coś trzeba pić. W tym roku wystarczy zeskanować paszport, pokazać buzię do kamery i bramka sama się otwiera, także w ogóle jest super usprawnienie tutaj na lotnisku. Bardzo szybko przeszliśmy przez kontrolę paszportową. Teraz czekamy na bagaż. Nie kontrolowali nas celnicy. Przejechaliśmy autobusem do terminalu krajowego i idziemy piechotką do hotelu. Pogoda jest piękna, trochę wieje, ale jest ciepło, są choinki i idziemy już do naszego mieszkania. Jesteśmy w hotelu, mamy tutaj bardzo sympatyczny pokój, 10 minut spacerem od terminalu krajowego D3, także polecamy, nie trzeba brać taksówki. No kosztowało 140 euro, ale to dlatego, że to pewnie przed Sylwestrem, przypuszczam, że normalnie można go dostać taniej. O, a widok jest taki, nie wiem czy coś widać, całe lotnisko, inne hotele i przez większość dnia startujące i lądujące samoloty, także doświadczenie jest jedyne w swoim rodzaju. Idziemy właśnie na nasz poranny lot. Mamy dzisiaj dla Was taką niespodziankę, że lecimy w bardzo specjalne miejsce. Wyspa, na którą lecimy, nazywa się Lord Howe Island. Leży jakieś 600 km na wschód od Sydney, na środku oceanu. I jest bardzo malutka, ma 8 km na pół kilometra praktycznie. I jest od 40 lat ponad ustanowiona rezerwatem biosfery. Co to oznacza? Oznacza, że jest tam około 300 mieszkańców i dopuszczają naraz około 300 turystów. Więc miejsca są ograniczone i musieliśmy ten nocleg rezerwować, zwłaszcza na nowy rok, który tam będziemy spędzać, już jakieś pół roku temu. Bo te miejsca czasem się zwalniają, jak ktoś anuluje, ale ogólnie jest bardzo ciężko o to miejsce. I co tam można robić? Ta wyspa jest nazywana też australijskim Galapagos. Musimy zobaczyć, czy na wyrost, czy nie, ale można tam snorklować, można tam jeździć na rowerze, można tam się wspinać na górę, która jest zaskakująco wysoka góra, 870 metrów, jest Mount Gower na wyspie. Można tam nurkować również, można tam robić trekkingi, no i przede wszystkim plażować na jednej z 11 pięknych plaż. Także jesteśmy bardzo ciekawi, jak to wszystko będzie tam wyglądać, jak jest energia tam pozyskiwana z paneli słonecznych podobno, jak wszystko to działa. No i mamy nadzieję na tydzień wspaniałego relaksu w tym dosyć odludnym miejscu. I jeszcze taką ciekawostką jest to, że latają tam tylko małe samoloty, najmniejsze samoloty we flocie Qantas. To są takie kanadyjskie samoloty de Havilland Dash 8, model Q200, który ma 37 miejsc. Inne samoloty nie zmieściłyby się na lotnisku na pasie do lądowania. To podejście do lądowania byłoby za długie w przypadku większych maszyn, więc mamy taki 37-miejscowy samolocik i są ścisłe ograniczenia co do bagażu. Teoretycznie wchodzi 23 kg, ale gwarantują na danym locie tylko 14, z zastrzeżeniem, że mogą Ci pozostałe 9, jak będzie duże obciążenie, przywieźć później. Są 3 loty dziennie na szczęście. Dodatkowy smaczek jest taki, że ważeni są również pasażerowie. Więc zobaczymy, jak to będzie. Po świętach. Będą nas ważyć po świętach. Mam nadzieję, że mnie nie będą ważyć. Australijczycy lubią zabierać ze sobą deski surfingowe i surfingować, więc linie lotnicze im to umożliwiają. Byli kompletnie wyluzowani, nie ważyli nie tylko nas,
ale też nawet bagażu podręcznego, więc ja osobiście czuję się trochę rozczarowany, chociaż Iza... Żebyś przypadkiem się nie zdziwił za chwilę. Tutaj, jak widać, zbyt wielu ludzi z nami nie leci z tej bramki. I ogólnie jest dosyć pusto. Mam wrażenie, że to będzie jakaś naprawdę tajna miejscówka ten lot, bo tak, na żadnej tablicy do tej pory nie było wyświetlonego, nawet jak byliśmy przy terminalu już i w terminalu myśleliśmy, że może to jest zły terminal, bo nie było tego lotu na tablicy. Tutaj przy bramce również nie ma go na ekranach. Dodatkowy smaczek jest taki, że bukowaliśmy go w linii Qantas, która jest dużą australijską linią znaną na świecie. Potem dostaliśmy maila, że nasz lot przejmuje inna firma, która się nazywa Skytrans. Potem, kiedy przyszło do check-inu, okazało się, że nie jest to Skytrans, tylko jest to firma SmartLinks. Nie wiem, czy jakiś rebranding nastąpił. Good morning, ladies and gentlemen. SmartLinks Australia would like to invite all passengers travelling to Lord Howe Island on SmartLinks flight QN11. A jak już podeszliśmy jeszcze do check-inu i nam powiedzieli, gdzie to jest, okazało się, że obsługuje nas jakaś jeszcze inna linia, zwana być może Rex, a być może Pelikan, bo są dwie nazwy na monitorze, także jest kompletna konspira tutaj. No ale tak, lecimy SmartLinksem i nawet są już ludzie jacyś. Zdaje się, że to są ta załoga od desek surfingowych. Ale jak Iza tutaj była, no to mówi, Boże, musimy iść szybko do bramki, bo zaraz zaczną wpuszczać, wszystko odlecą bez nas. Tutaj Wcześniej wpuszczają. Australijczycy wpuszczają 5 minut wcześniej, ale nie zważyli ani nas, chyba lot nie jest do końca pełny, chociaż pani nie jest pewna, ani bagażu, ale należy, to znaczy bagażu podręcznego nie zważyli. Natomiast należy siadać po prawej stronie i takie miejsca mamy. Podobno takie są najlepsze widoki z tej strony, kiedy się leci nad wyspą przy lądowaniu. Także obiecujemy sobie fajne widoki. Pogoda jest na razie super. No i taki mamy mały samolocik, trzeba uważać. Thank you. Oho. Pani się właśnie z obsługi spodobał mój aparat. To było to That's Cool w tle. Dojechaliśmy. No dojechaliśmy. No, cząsło trochę. Cząsło bardzo. Mamy piękny
duży pokój z kneksem kuchennym. O, tak to wygląda. O. Mamy tu super pokój, zaraz Wam pokażę. Jest pokój, który jest całkiem spory. No tak, słychać jakieś tasiory i owady z zewnątrz. O, mamy łóżko. I tutaj bezpośrednio się wychodzi na super ogród. O, i tak to wygląda. Egzotyczne. A do plaży mamy stąd 3 minuty, także jest naprawdę luksusowo. No jak widzicie, dzisiaj jesteśmy w tropikach. Jesteśmy na Lord Howe Island. To jest bardzo wyjątkowa wyspa. Chciałem trochę Wam o niej opowiedzieć. Już od jakiegoś czasu chcieliśmy tu przyjechać. Ta wyspa jest bardzo, bardzo mała. To jest jeden z atrybutów jej wyjątkowości. Ma jakieś 8-9 km długości i może kilometr do 2 szerokości, ale z tych parunastu, 20 km2 tylko jakieś 3 do 4 km jest zasiedlone. Reszta to są gęsto zalesione góry, dżungla. Ta wyspa jest zamieszkana przez ludzi od jakichś prawie 200 lat. Odkryta pod koniec XVIII wieku przez angielski statek płynący z Sydney do Norfolk Island. I w tej chwili mieszka tu około 400 stałych mieszkańców. Do tego mamy tutaj turystów, których liczba jest również ograniczona przez lokalne władze do 400 naraz, tak żeby wyspa nie została zbyt tana. Dlatego, że jak tu przyjedziecie, zobaczycie, że miejsca jest tu naprawdę, naprawdę mało. Wyspa z tego względu, że tutaj jest bardzo ciasno, jak na takie małe miejsce, 800 osób to jest sporo. Wprowadziła bardzo ścisłe reguły dotyczące ekologii, więc energię uzyskuje się z paneli słonecznych, wodę uzyskuje się z deszczówki, wszystko jest w taki bardzo sposób zrównoważony tutaj prowadzone. Również dlatego, że mieszkanie tutaj nie jest tanie. Wszystkie rzeczy muszą być sprowadzane z kontynentu i o ile jest to tylko 2-godzinny lot z Sydney, o tyle statek już płynie trochę dłużej i koszt przewiezienia tego jest również wysoki, więc to widać bardzo w cenie artykułów, które kupujecie. Natomiast również limit turystów oznacza, że hotele mogą sobie windować ceny naprawdę wysoko i tak w zasadzie na bardzo skromny pokój, który zarezerwowaliśmy tutaj, płaci się prawie 240 euro za noc. Ciekawą sprawą jest to, że nie ma tutaj tak naprawdę zasięgu sieci komórkowej, bo jesteśmy tak daleko od cywilizacji, więc dla tych kilkuset osób nikt nie stawiał tu żadnych masztów. Natomiast jest Wi-Fi, które w hotelach i restauracjach działa całkiem dobrze. Miałem na kontynencie gorszy Wi-Fi, da się przez to Wi-Fi dzwonić, da się nawet streamować filmy. Nie jest tak źle. Co jest również interesujące, to jest to, jak bardzo zarośnięte przez palmy jest to miejsce. Jeśli lubicie palmy, to po prostu będzie dla Was raj. W tych palmach, w tych innych drzewach jest również niesamowite bogactwo ptaków. I tych ptaków jest z roku na rok coraz więcej. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy jakiś czas temu podjęli kontrowersyjną uchwałę o tym, żeby zlikwidować populację kotów, które mieli tu mieszkańcy, trzymali tu jako swoje zwierzęta domowe, szczury, myszy, a także wprowadzono tu 200 lat temu dzikie świnie i dzikie kozy, na które mieszkańcy polowali.
te wszystkie zwierzęta zagrażały ptakom i zagrażały roślinności, na przykład paprociom, więc bardzo kontrowersyjną decyzją parędziesiąt lat temu te populacje zostały usunięte z wyspy. W tej chwili są tu tylko psy, krowy i konie ze zwierząt. Tak jak zobaczycie, jest tutaj też bardzo mało miejsca, więc domy są dosyć ciasno nastawiane. Nie można budować nowych. Natomiast również nie można kupować tutaj domów wakacyjnych, bo lokalne władze, to jest taka rada, która się składa z 3 wybieranych mieszkańców wyspy i 2 mieszkańców kontynentu. Lokalna rada zakazuje praktycznie kupowania domów, jeżeli nie będziesz tu mieszkał. Nie można też sprzedać swojego domu, który zapewne większość mieszkańców ma tu od pokoleń, bo 90% wywodzi się z pierwszych 2 rodzin, które tu zamieszkały w 1830 latach. Więc jeśli chciałoby się go sprzedać, trzeba go najpierw wycenić, przeprowadzić ocenę wykonaną przez rzeczoznawcę i sprzedać zgodnie z tą ceną, żeby nie windować sztucznie cen na rynku. To wszystko, że jest tu taka rozbuchana przyroda, taki bardzo dziewiczy klimat, dziewiczy las i mało miejsca sprawia, że ta wyspa jest bardzo ekskluzywna. Ten spokój, ta cisza, ta małomiasteczkowość jest bardzo fajna. Oczywiście płaci się drogo za pobyt, ale naszym zdaniem warto. Może teraz Iza opowie Wam trochę o tym, jak wygląda tutaj jedyne tak zwane miasteczko na tej wyspie. No jest to dosyć duża nazwa na tą małą osadę, ale w zasadzie jest tu wszystko. Wyspa nie jest duża, więc chodzi się tutaj pieszo bądź jeździ rowerem. Można sobie wypożyczyć rowerek i sporo osób z tego korzysta. Ale też są też samochody, tak? Ale głównie samochodami jeżdżą mieszkańcy wyspy, a nie turyści. No myślę, że byłoby to szaleństwo, gdyby turysta wynajął sobie tutaj samochód i chciał zwiedzać wyspę samochodem. Naprawdę bardzo przyjemnie się spaceruje. Są niewielkie alejki, to są tak naprawdę główne drogi. Wygląda to tak, jakby się chodziło po parku. Jest bardzo dużo różnorodnej roślinności, więc w międzyczasie można podziwiać i palmy, i różne inne krzewy, no i ptaki, które je zamieszkują. Centrum miasta jest bardzo malutkie, ale tak naprawdę wszystko w nim jest. Są 2 sklepy, w których jest wszystko, zarówno artykuły spożywcze, jak i chemiczne, kosmetyki. Są restauracje, jedna taka większa restauracja, 2 mniejsze bary, w których można również zjeść. Oczywiście jest taki niewielki ratusz czy urząd, nie wiem w sumie dokładnie jak to nazwać, i jest poczta. Tak? W samym centrum miasta jest poczta i przy poczcie jest niewielki amfiteatr, w którym dzieją się różne wydarzenia. Największe wrażenie w centrum miasta robi oczywiście plaża z turkusową wodą. Idąc na lewo od plaży, tam znajdziemy kolejny sklep, który jest już takim większym sklepem z większym wyborem artykułów. Jest również policja, jest szpital, muzeum i na samym końcu tej głównej ulicy jest sklep monopolowy, który jest całkiem nieźle zaopatrzony. Natomiast idąc na prawo od plaży, tam jest dojście do mola i do punktów widokowych, na którym są ustawione ławeczki, więc można sobie usiąść i podziwiać morze. Oprócz tych rzeczy, o których Iza powiedziała, mamy tutaj też jednego policjanta, który patroluje tutaj czasem swoim pick-upem okolice, zwłaszcza w okolicach Sylwestra patrolował, kiedy było trochę pijanych na ulicach. Policjanci, to ciekawostka, mogą być tutaj tylko na 3-letni kontrakt. Potem muszą wracać na kontynent. Chodzi głównie o to, że społeczność, która zna się od 200 lat, gdzie są rodziny, które są tu od bardzo dawna, gdzie wszyscy mają jakieś relacje z wszystkimi innymi i są, nie da się tego uniknąć, jakieś osie konfliktów i jakieś sympatie i antypatie. Chodzi o to, żeby policjant nie zaprzyjaźnił się z kimś i nie faworyzował jednej grupy w stosunku do drugiej. Dlatego właśnie policjanci są co 3 lata zmieniani. Bo na ulicach muszą się zmieścić i samochody, i rowery, i piesi. Nie ma tu chodników. Na wyspie jest tylko jedna wypożyczalnia rowerów, jak już chyba mówiłem, i jest to firma Wilson. Wilson to jedna z 2 rodzin, oprócz Thompsonów, którzy są tu najdłużej na wyspie. I podobno od Wilsonów i Thompsonów wywodzi się większość mieszkańców wyspy, którzy są tu od pokoleń. I
Podobno jest tu jakaś taka mała rywalizacja. No, Thompson ma supermarket, Wilson ma pożyczalnię rowerów. Obaj podobno trzepią niezłą kasę, no tak przynajmniej mówił nasz przewodnik. Dodatkowo jest jeden szpital, jeden lekarz, 2 pielęgniarki, jedno pole golfowe, jeden kort tenisowy, jeśli w takim upale chce się wam grać, ale aż 3 kościoły, bo są i anglikański kościół, i katolicki, które są w zasadzie sąsiadującymi się z sobą budynkami. Dodatkowo katolicki dorabia sobie zajęciami z jogi. Natomiast jest jeszcze kościół adwentystów dnia 7. Jest jedna gorzelnia ginu. Okazuje się, że gin nie jest produkowany tak jak myślałem z jagód jałowca, tylko jest to zbożowy etanol, który jest gotowany i dosmaczany różnymi składnikami, w tym jałowcem. Tego się dzisiaj od Pana dowiedziałem. Więc ten alkohol jest sprowadzany z kontynentu, natomiast sam proces gotowania i aromatyzowania ginu przebiega już tutaj, na wyspie. Jest też browar, który w zasadzie są nawet 2 browary. Tak naprawdę jeden z nich jest tutaj i produkuje piwo, ale ma jakieś problemy z puszkowaniem, więc nie sprzedaje go na wynos. Puszkowanie zresztą musi się odbywać na kontynencie, bo tutaj nie ma takich maszyn. Natomiast drugi browar robi piwo w Sydney, ale z lokalnych składników, również pod marką Lord Howe Island. Natomiast w tej chwili ostatnie piwa, jakie dostaliśmy, to są w muzeum lokalnym, który ma sklepik i więcej tych podobnych już nie będzie. Więc sytuacja piwna jest skomplikowana, jak widzicie. Dodatkowo jest też jedno małe lotnisko, zbudowano jakieś 50 lat temu. To jest armia australijska postawiła taki pas w najszerszym płaskim miejscu wyspy. Ten pas ma 900 metrów długości, służy do startu i do lądowania. Mogą z tego względu, że jest on taki krótki, lądować na nim tylko najmniejsze samoloty. Przylecieliśmy tu właśnie takim samolotem Dash 8 i on ma jakieś 36-37 miejsc. Nic większego tu nie będzie w stanie wylądować. Jeśli chodzi o restauracje, o których mówiła Iza, to jest jeszcze też ciekawe, że jak już sobie trochę wypijesz i nie chcesz wsiadać do samochodu ani na rower, a masz do domu kawałek, bo te 2-3 km czasem do przejścia, a wyspa jest nawet w tym zamieszkałym miejscu górzysta, no to nie chce ci się drałować pod górkę. Restauracje oferują darmową odwózkę takim vanem, na który zrzucają się różne hotele i restauracje. Czasem trzeba na niego trochę poczekać, ale na przykład jak pada, to warto. Jeśli chodzi o pogodę, no to właśnie jest tak, że jak na wyspie. Czasem słońce, czasem deszcz. W lecie na ogół słońce, ale przelotne opady nawet w ciągu dnia, jeśli przetoczy się jakaś chmura, nie są niczym nadzwyczajnym. Temperatura jest bardzo łagodna, utrzymuje się na takim poziomie 20-21 stopni w zasadzie przez całą dobę w lecie. Lekki wiaterek nie psuje doświadczenia, natomiast czasem jest on mocniejszy. Z tego powodu ludzie rzadko są na plaży, bo to dla Australijczyków 22 stopnie to nie jest plażowa pogoda, chociaż można się opalić, bo słońce, no tak jak tutaj trochę się spiekłem, słońce jest czasem bardzo mocne. Ale jeśli nie plaża, to co? No właśnie, ludzie nie przyjeżdżają tu na plażę, bo plaży jest dużo na kontynencie australijskim. Ludzie przyjeżdżają tu dla różnych aktywności, które są wyjątkowe. Na przykład wchodzenie na Mount Gower. Jak na tak małą wyspę, góra, która wystaje prawie 900 metrów nad poziom morza, to jest coś wyjątkowego. Ja na tę górę wczoraj wszedłem. Pokażę wam relację z tego. Fajnie się wspinało po różnych linach w lesie tropikalnym i ogólnie jestem cały obolały dzisiaj, ale było warto dla widoków. Oprócz tego wyspa ma ogromną populację żółwi morskich, więc można je również oglądać snorklując. Również nurkowanie z akwalungiem jest popularną sposobem spędzania czasu. Są tu rekiny Galapagos, więc można je oglądać, one są łagodne. Jest ich podobno dużo i jest to taki sposób, żeby spędzać tutaj czas. Można również robić inne trekkingi, wspiąć się na różne inne wzgórza, a można również, jeszcze co ciekawego, co chcemy jutro zrobić, popłynąć łódką do Ball's Pyramid. To jest najwyższy na świecie skała morska, taka góra wystająca z morza po prostu. Na wysokość 550 metrów nad poziom morza. Taki ostry szczyt, wyobraźcie sobie, w środku wody. Pozostałe atrakcje no to są takie typowe dla małych miasteczek, które przyjmują dużo turystów. Na przykład za 2 tygodnie jest konkurs budowania zamków na piasku, który niestety nas ominie.
tydzień temu był jakiś konkurs na łowienie największej ryby w okolicy. Nagrodzono jednego z mieszkańców, więc to jest takie typowe atrakcje dla nadmorskich małych miejscowości, które starają się zapewnić jakieś ciekawe rzeczy do robienia. Co do ptaków, to jeszcze zauważycie, że wszędobylskie są tutaj tak zwane woodhens, czyli nie wiem jak to powiedzieć, kury leśne. To są takie mniejsze trochę kury, które żyją dziko i lubią przebiegać drogę w najmniej spodziewanym momencie, kiedy samochód jedzie, więc wszędzie są też znaki, żeby je uważać na nie. To są nieloty. Trochę wyglądają jak taki mini kiwi, ale są podobno spokrewnione z innymi ptakami, które żyją na Pitcairn Island, która jest kolejną wyspą tutaj, powiedzmy w rejonie. Natomiast kury są interesujące. Ich populacja się bardzo zwiększyła, tak jak i innych wszystkich ptaków, po tym jak usunięto z wyspy koty i szczury, oczywiście, które były ich naturalnymi wrogami. Więc kury bardzo się rozpleniły, podobnie jak wszystkie inne ptaki. No i to widać, że w 80-tych latach jeszcze było chyba kilkadziesiąt ich tylko na wyspie, w tej chwili są ich setki. Mówił tutaj nasz menedżer z hotelu, Gary, może nawet tysiące. I czasem bywają dosyć mocnymi szkodnikami. Na przykład wchodzą do ogródka i zżerają jakieś warzywa, albo na przykład wchodzą ci do domu i robią jakieś szkody, bo ludzie tu zwykle nie zamykają drzwi, jak to w małych społecznościach. Więc na kury trzeba zdecydowanie uważać. Gdzie ty się spieszysz, mała kurko? Do pokoju byś chciał wejść, to? Mam twój numer rejestracyjny. W razie czego, wiesz, będę wiedział, długo cię znajdę. Ale są bardzo ciekawym, charakterystycznym elementem wizyty na tej wyspie, jak pewnie zobaczycie. Ponieważ jest to taka mała społeczność, no to czasem ludzie mają więcej niż jeden zawód. Na przykład pani z poczty pracuje również w sklepie w muzeum, bo poczta jest w weekendy nieczynna. Zresztą wizytę w muzeum bardzo, bardzo polecamy, bo tam jest w pigułce podana taka historia wyspy, jest dużo różnych zdjęć, dużo ciekawych faktów, jeśli chodzi o historię, a również jeśli chodzi o botanikę, geologię, biologię, faunę, florę wyspy, które są bardzo wyjątkowe, bo ona rozwijała się w oderwaniu od kontynentu australijskiego i tak naprawdę cały ekosystem tutaj lokalny ma więcej wspólnego podobno z Nową Zelandią niż z Australią. Więc ogólnie wyspa jest taka bardzo rajska, bardzo sielska, bardzo spokojna, wszędzie są drzewa, wszędzie ptaki, teraz nawalają mi tu w tle cykady. Wrażenie jest takie po prostu niesamowite. Jesteście na małym kawałku skały na środku oceanu, otoczeni miliardem drzew i bardzo, bardzo rajskimi plażami, także polecamy, jeżeli macie szansę, wybierzcie się na Lord Howe Island.
Jakie pesiory. No, pierwsze piwo. I to idealnie kolorystycznie te sukienki dopasowane. Piwo, co tam mamy? Imbir? Ginger beer. Alkoholik. No, takie Dobra. alkoholowe. Imbirowe. Chciałam powiedzieć imbirowe. Imbir to samo zdrowie. Lokalnego piwa się nie da tutaj już kupić na wynos, ale mamy jeszcze gin z tonikiem miejscowy. Trzeba spróbować. O, cierpki. Myślałem, że to będzie bardziej słodkie. A ja spróbuję. Może być. Spróbuj. Wyłączę? Fajne. Tak? Dziękuję ci. No to masz sobie. No, witamy Sylwestrowo. sylwestrowo. Jesteśmy co prawda na południu, no blisko południa Australii, ale pijemy Great Northern Beer. Great beer for up here, jak to reklamują. Czy coś tam. Enough beer for up here. Także zaraz może wystrzelić. Te kapselki są absolutnie zdejmowalne. Czekaj. Dajemy, cyk, raz, 2. 3. To O, wystrzeliło. Rówko. No, całkiem sympatyczne. Spoko. I się pieni. Zaczyna się już tutaj muzyka. Dzisiaj mamy Sylwestra. Będziemy obchodzić Nowy Rok na wyspie. I pójdziemy do baru, będzie jakieś ognisko. Bo tutaj nie ma fajerwerków, ale jest ognisko na plaży. Zobaczymy, co to takiego będzie. Zobaczymy co takiego. Czy będą tańce i skoki przy ognisku, jak przez ognisko, jak noc kupały w Polsce, czy może po prostu nawalanie się i głośna muzyka, co też nam odpowiada. Dostosujemy się do obecnych zwyczajów. Tak jest. Nasz hotel możemy ogólnie wam polecić. Pod jednym warunkiem musicie lubić spinaczkę, bo jest tu dosyć mocno pod górę z centrum miasta, tak zwanego centrum miasta. Także dobre na łydki, na krążenie i na dietę. Na tyłek. O, dobrze pani mówi. O, się przekręcił aparat aż z tego zdziwienia.
DJ zagania wszystkich na ognisko, a publiczność domaga się jeszcze jednej piosenki. Jest tu jakaś taka struktura na plaży, jakaś budowla, która zostanie podpalona z jakimiś manekinami. Taka cała platforma z różnymi gadżetami i dekoracjami. Napisane jest Happy New Year 25-26, no i zaraz to chyba podpalą i będzie się działo. Będziemy obserwować przebieg tych wydarzeń na tej pięknej plaży z widokiem na duże góry. A ja mam szampana i za chwilę zamierzam go otworzyć. No, nie będziemy brać jeńców. Dobra, teraz jesteśmy trochę bardziej wyjściowo ubrani. Można już nagrywać. Zaraz dadzą sygnał do podpalenia. A ja jestem trochę przerażona, bo ta instalacja nie wygląda zachęcająco, tylko wygląda wręcz przerażająco. Dobra, no. Iza, dawaj. Iza, no. Dawaj. Wow. No rację. Leci na nas. Happy New Year. No dobra. No. Sylwestrowego. Ogień został podpalony, rusztowanie w tej chwili już się dopala, wszystko się zawaliło, było przez chwilę bardzo gorąco, szły takie mocny wiatr, zabierał bardzo rozżarzone iskierki, strzępki drewna, strzępki papieru, tkaniny w stronę lasu, w stronę drzew. Na szczęście udało się uniknąć pożaru, także w tej chwili powoli tłum się przerzedza i zaczynamy już iść w kierunku hotelu z naszym szampanem niedopitym jeszcze. Także było bardzo ciekawie, fajerwerków nie było, była jedna raca. No i co? Ogień się dopala. Wyglądało to bardzo ciekawie i naprawdę warto tu przyjechać, żeby to zobaczyć. Tak. Na tarasiku jemy sobie nasze śniadania. Zaraz pokażę, jak to wygląda. O. O. Jak? Wszystkiego dobrego w nowym roku. No, wszystkiego dobrego. Dzisiaj nowy rok i smacznego. Śniadanie w nowym roku będzie smakowało jeszcze lepiej niż w starym. Wszystkiego dobrego i smacznego. Woda całkiem ciepła, na oko 23 stopnie. Nie ma to jak pierwsza kąpiel w pierwszym dniu nowego roku. Jest trochę zimny wiatr, ale słońce grzeje, ptasiory krzyczą i woda jest całkiem fajna. O, miejscowe piwko, no, degustacja. Czekaj, bo się oblałam. No, O, dobre, no taki lagerek, lagerek lekki. Okej. lekko goryczkowe. A. Pale ale. Kingfish. Bardzo gorzkie, bardzo zacne.
Polecam. Barman przygotowuje drinki. Uważaj, by się mnie nie strzelił. Telewizor nie trafił. Właśnie. Ło. Nasza profesjonalna zatyczka, tamponik. Z chusteczki. Okej, obey. Profesjonalnie zamieszane. Chory. Elegancko. Et voilà. Chin chin. Dałeś radę coś tam zrobić? No pewnie.
właśnie tutaj przypomnieliśmy na chwilę na ławce. O, wyspa jest mała. Mówili nam, jak się coś zgubi, to trzeba iść do policjanta, on to pewnie będzie miał. I właśnie, proszę, piękny iPhone. Nie wiem, który model, ale na pewno nie jest to tani telefon. No i kolega zostawił, albo koleżanka. No i mamy dylemat, co teraz zrobić, ale chyba zostawimy, no, bo deszcz nie pada, jest pod drzewem. Zanim pójdziemy, to na pewno ktoś tu wróci po ten telefon. No, ale też tak myślę. Jeszcze będzie nam wdzięczny, że go nie zabraliśmy. A po co mi jakiś stary iPhone, jak ja zamierzam sobie kupić nowego? Najnowszego. I to pomarańczowego, a nie jakieś tu beżowe badziewie. Tutaj przeszliśmy się troszkę na spacer wzdłuż drogi obok lotniska. Klub golfowy minęliśmy taką poszliśmy na plażę za lotniskiem. Po drodze mijając owce. Są tu owce, które były golone helikopterem najwyraźniej. Proszę, strzyżenie przy pomocy drona może nawet. FPV albo helikoptera. Nie wiem, co było gorsze. W każdym razie dużo im nie zostało tego futra. Ta jedna wygląda szczególnie strasznie. Telefon ostatecznie został zabrany. Miejmy nadzieję, że przez właściciela lub policjanta. A my wspinamy się na najwyższą górę w mieście. Po raz kolejny ulica Middle Beach Road. Na szczycie tej góry, pro tip, jest najtańszy hotel w miasteczku. Nie zabukowaliśmy go, bo nie wiedzieliśmy o nim, ale coś za coś, no, krwawica, pot, łzy, ale płacisz mniej. I to sporo mniej, bo 2 razy mniej od nas w sumie. Więc następnym razem możemy się wspiąć kawałek dalej, bo do nas się też trzeba trochę wspinać i zaoszczędzić troszkę pieniążków. I jeszcze stracić kalorie. I stracić kalorii, dokładnie. Zyskać kasę, stracić tłuszczyk. Czego chcieć więcej.